Ale widok. Niesamowity. Wylądowaliśmy przed chwilą na lotnisku na Krecie, w stolicy tej wyspy Heraklionie. Pierwszy market, do którego weszliśmy i tak się zastanawiamy, czy jesteśmy w Polsce. Jedziemy sobie właśnie między Heraklionem a Hanią, tak wygląda droga. Muzyczka gra, takie przypomina to jakieś, nie wiem, tureckie, egipskie klimaty. Pożyczyliśmy taką super tutaj oszczałę. Tutaj mamy spędzić 7 noclegów jako baza wypadowa do dalszych eskapad. Tam widać, że jest morze, także w ogóle fajne miejsce. Cześć, cześć, siemanko, witam na Krecie w Grecji. Podróż jak zwykle na własną rękę, bez biura podróży. Na końcu filmu przekażę garści informacji, jak to sobie tym razem wymyśliłem. Czy warto spędzić wakacje na największej wyspie Grecji? Wyspie pełen doznań, cudownych plaż z turkusową, krystalicznie przejrzystą wodą, wspaniałego jedzenia i wielu innych atrakcji? Czy można wręcz się w tym miejscu zakochać? Zapraszam do oglądania. Jedziemy teraz na taką plażę Balos, tutaj chyba najpiękniejszą albo jedną z najpiękniejszych w okolicy. Naszą czerwoną szczałą, czyli Fiacikiem Panda, który jest w stanie pięknego rozsypu, pożyczone z wypożyczalni. Skończyła się droga asfaltowa, zaczyna się ta droga szutrowa. Tędy już powolutku trzeba będzie jechać. Zobaczcie, jaki już tutaj kolor wody, ale się cieszę ekstra. No w oddali ten statek sobie płynie i to jest prawdopodobnie taki statek, którym tutaj jest miasteczka, można sobie popłynąć, a nie jechać tą drogą szutrową. I są kolejne, całe statko. No, uwaga. Dzień dobry, kuski. Siemanko, jak leci, jak dzionek, o jaka ładna tutaj, albinos, ale piękne widoki, super, trzęsie tutaj konkretnie na tej drodze. Wow. Ale widok. Niesamowity. Ale ślicznie. Ja w ogóle mam chyba na komputerze taką tapetę z tego miejsca. Nawet nie wiedziałem, że to jest stąd. Widok obłędny. Jestem po prostu zszokowany, jak tu jest ładnie. Rzeczywiście tak, laguna taka przepiękna. Kawałeczek się tutaj idzie. To jest droga tutaj z góry, tędy. No i tutaj, jak widać, na dół. No, kozica właśnie podeszła do siatek, wyciągnęła sobie papier i zjada papier. Można się wytruwić dla mocy. Pokaż mi zdjęcie. To w życiu nie wyjdzie. Także fajnie. Ale na noc nie wolno dostać. Przestraszyła się pieska. Pudelek będzie gonił kozę. Nie jesteśmy już coraz bliżej. Jeszcze parę stopni. Natomiast wesoło tutaj będzie wracać do góry. Pod te schodki. Ludzie mijali na stacji zdyszeni lekko. To będzie takie podejście, tak o. To powoli doszliśmy na dół. Jest to takie wymijanie się z ludźmi. Wieje porządnie, naprawdę. Podobno pisano, że nie ma tutaj co kupić, ale jest tutaj budka. Jak widać, można tam coś do picia, może coś do jedzenia.
Tutaj jest przejście na drugą stronę. Także idziemy. O, tutaj jakby cieplejsze chyba troszkę ta woda. Strasznie wieje i to przez to, że tak wieje, to nie czuję się w ogóle, że jest taki upał, a jest 30 stopni w cieniu. Tutaj cała wycieczka ludzi przypłynęła statkiem w to miejsce i oni się tam ciągną jeden za drugim do samego statku. Też spotkaliśmy takich Polaków w wodzie, to ciekawe, bo można tu przypłynąć i nie wejść tam na górę, nie zrobić sobie zdjęć tego miejsca takiego spektakularnego z góry. Także gdyby ktoś tutaj z Was statkiem przypłynął, polecam sobie na tę schodki jednak, na tą ścieżkę tam do góry podejść i porobić ładne zdjęcie. A jest tutaj bajkowo. Jeden jakiś taki drobny mankament to jest, że dzisiaj strasznie wieje. I to jest taki wiatr ciepły, ale wiadomo, że to nie jest przez to nie czuć takiego strasznego upału, który bym wolał jednak mimo wszystko, nie? Ta plaża tutaj też słynie z tego, że tutaj jest różowy piasek. Tu się okazuje, że to jest z muszelek pokruszonych. Taki się kolor robi różowy. Tutaj bardzo mocno to widać. No myślę, że mogę powiedzieć, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałem. Naprawdę. Jest obłędnie. Wracając z Palos, wstąpiliśmy tutaj po drodze do jakiejś takiej miejscowości, gdzie były suwlaki. I takie dwa rodzaje. Suwlaki w ten sposób, jako danie, z frytkami takimi ładnymi, sosem tzatziki. I drugie, tak jak pita. Będziemy tutaj próbować. Cytrynka. I próbujemy. Pyszne, naprawdę pyszny kurczak. Najpierw same. No, powiem, ciekawy smak, taki niespotykany. Naprawdę fajny. A z sosem to w ogóle urwania. Tyłeczka. I to jeszcze spróbujemy teraz na potrzeby filmu. Będziemy jeść w Bosni po całym dniu plażowania, kąpania się. Pyszne jedzonko greckie, także super, będziemy szamać to jedzonko. Z tyłu tam pewnie kawałeczek widać z latarni. Natomiast ogólnie taką refleksję mam, że tutaj jest bardzo dużo Polaków, bardzo dużo Włochów. To są chyba przeważające nacje w tym miejscu, tak mi się wydaje. Także łazimy sobie, pewnie później coś pójdziemy zjeść i piękne, wspaniałe greckie wakacje. I zaraz tam będziemy koło latarni. Uwaga. I bum! Jesteśmy na miejscu. Szybka teleportacja. I tak wygląda ten port tutaj. Pięknie. I tutaj katedra prawosławna. A po takich supermarketach tutaj, taka ciekawostka, że są takie lody bez żadnego opakowania. Jesteśmy w takiej knajpie poleconej przez tego naszego właściciela. Mówi, że tam jakieś 5-6 knajp nawet polecił. Więc zamówiliśmy tutaj w lokalnej knajpce
Super to wygląda wszystko. I zamówiliśmy grecką sałatkę, ale to jest sałatka nie z serem feta, tylko jakimś lokalnym mizipia, czy jakiś też się ten ser nazywa. Pita jest ciepła. Już to jest pyszne, naprawdę. A ja jestem w ogóle pod wrażeniem tutaj, jak smakuje cebula, bo to jest w ogóle po prostu rewelacja. Sałatkę już próbowaliśmy wcześniej, ale ta jest o wiele lepsza. Ta pita ciepluteńka. Rewelacja. No i zamówiliśmy taki malutki talerzyk. Sosik tzatziki tutaj na pewno. Pycha. No, jeszcze przyszedł jeden talerz tutaj z jagnięcinka. Już ją próbowałem wcześniej, więc ona jest przepyszna. Mięciusieńka. Dobrze zrobiona. Pyszna. To jest takie typowe miejsce, myślę, że na rzeczy z grilla. To kosztowałoby 10 euro, a tam to nie pamiętam, 12 albo 13, bo nam kartę pan już zabrał, także nie pamiętam. No i tam piwo 3,5 euro bodajże. No i sałatka chyba 7,5 euro. Takie są tutaj ceny. To jest ta restauracja, w której jedliśmy. A tutaj taka zwykła uliczka, idziemy sobie i wypatrzyłem, że drzewka, a na drzewkach pomarańcze. No zwykła, normalny widok. Pomarańcze rosnące przy ulicy. Jedziemy do takiego monastery Katoliko, bo jak to mój kolega powiedział, greckie słońce nie bierze jeńców. Jeszcze ciągle jesteśmy za bardzo spaleni. A monastery Katoliko to... Starszy klasztor na Krecie. Mimo, że jest opuszczony, nadal można podziwiać zbierający dech w piersie ruiny. No, tylko jest taki drobny szczegół, że w tym upale, a dzisiaj 32,5 stopnia, no trzeba tam jeszcze dojść. Dlatego ludzie zalecali w komentarzach, żeby zabrać wodę. No i tam jeszcze przed bramą prowadzącą do klasztoru znajduje się udostępniona do zwiedzania grota Jana A Uverneto, tak, jest piękna jaskinia tam. w której znajduje się murowany piec i cysterna i jaskinia ma ponad 100 metrów długości. Tak. Związana jest z widziałem nią na zdjęciu. legenda. Jaskinią zamieszkiwał pustelnik święty Jan, który pod koniec życia nie był w stanie chodzić wyprostowany, przez co w lesie myśliwy, myląc go ze zwierzyną, postrzegł świętego Jana. Jan wrócił do jaskini i zmarł na skale. Uważa się, że owa skała ma właściwości uzdrawiające. No to idziemy na tą skałę, żeby nas uzdrowiło. A w ogóle ta nasza czerwona szczała, to powiem szczerze, tak klimatyzacji daje mało. Także jesteśmy troszkę jak w piekarniku. Tutaj w kolejnym markecie, znowu polski tutaj akcencik. Czy troszkę przybliżamy do tego monastery Katoliko i tutaj fajna ta droga. Tutaj jest wejście. Podobno to kosztuje 2,5 euro za osobę. Aha, tu ktoś mówił faktycznie, żeby latarkę ze sobą zabrać. Było w komentarzach. Uwaga, dzwon. Jak w Tajlandii, żeśmy dzwonili w tym dzwonem. A tych, którzy nie widzieli, to zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu mojego z Tajlandii. Wszystko w ciemności. Ale fajna jaskinia. Tutaj od razu o wiele chłodniej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. To daj mi latarkę. Oho. Ale ładnie. Taka ciemność teraz tutaj. Muszę sobie bliżej świecić. Zobaczcie, jak jest bez światła. No, a ze światłem tak. Tutaj fajne drzwiczki. Takie, że ja bym się tutaj ledwo zmieścił. Jakiś taki ołtarzyk.
Piękny spacer. Szczególnie, że to idzie się taką ścieżką praktycznie większość czasu. Pięknie zrobioną z kamieni. Widoki, kolory. Ale ślicznie. No polecam tutaj przez spacerek. Weźcie ze sobą wygodne obuwie. Jest gorąco, ale jakoś tak, nie wiem, nie odczuwam. Jest lekki wiaterek, bardzo przyjemnie. O, znowu jaszczurka. Śmignęła tutaj. O, jest majstwo. Ja też sobie tutaj zadzwonię tym dzwonem na szczęście. Tu jakiś taki dół. Dobrze, że zasłonięty. Uwaga. Tu jest ta droga na górę, którą schodziliśmy. Spotkaliśmy na trasie Kozice. Co prawda poszliśmy gdzieś jakimś innym szlakiem, takim biało-czerwonym. Dla dłuższego spacerku. Tutaj idziemy jeszcze do Katoliko Bay. Takim wąwozem. Ale pięknie, po prostu jestem zachwycony tą podróżą, tym spacerem po górach. Cudownie. Doszliśmy. O proszę, ktoś sobie tutaj nawet przypłynął łódeczką. Tak chyba na łatwiznę troszeczkę, bez chodzenia. Ale widać, że woda piękna. Przejrzystość idealna. No fajnie to wygląda. Kolor przepiękny. Super. No, dotykaj wody. Taka cisza, spokój, błogość tutaj w tym miejscu. O, ciepła. To jest podejście ciekawe. Można się troszeczkę zasapać. Całe przejście było super. Natomiast ten tutaj przejście na tą przystań, no to upał taki, że w ogóle szok. Bez wiatru, bez niczego. No i tak troszkę tu się można czuć już podmęczonym. Wchodzimy do jaskini. O, jak to jest fajnie. O, jakie piękne. Idziemy w stronę światła. Zostawiasz bransoletkę? Na szczęście. Tutaj widać, że dużo ludzi. Tak zostawia. Wróciliśmy. Nam powrót był ciekawy w tym upale. Byliśmy tam w środku, w tym kościele ortodoksyjnym, ale jest tam całkowity zakaz filmowania. Także tam weszliśmy do takiej kapliczki, no przepiękna. To jest, na ścianach są takie malowidła, jakby one były namalowane wczoraj, po prostu coś niesamowitego. Całkowita cisza, chodzący tam co chwileczkę modlący się ci mnichowie, popowie. Także fajne, mistyczne doświadczenie. Warto się tam wybrać. Kobiety muszą osłonić nogi, dostaje się taką chustę. Tutaj jest widok na Hani z góry, także panorama piękna miasta. Dzisiaj 12 km w górach, więc zasłużyliśmy na jedzonko. Wróciliśmy do tej takiej restauracyjki, takiego jedzonka. Nazywa się Mytos Cafe Souvlaki. Już tu raz byliśmy.
sałatka grecka, która nam bardzo smakowała. A pokażę, jakie jest nasze otoczenie i tam wszędzie wokół nas chodzą koty. No i jeszcze tutaj spróbuję tego mięska takiego pomiksowanego. Chlebek gorący. Pyszny chlebak. Sinäkään me kävis turistissimasta kävis. Najlepiej to wszystko pomiksować. Turistissimasta kävis vielä hommassa. Ach, to jest rewelacja. Pyszne. Taka kola. Myślę, że to jest tutaj lokalna chyba. No i spróbuję te suwlaki, które już wcześniej próbowałem tutaj. No i to jedzonko jest fajne. A przede wszystkim my tu mamy, nie wiem, 100 metrów do naszego lokum. Więc to jest fajna sprawa, że po prostu dobre jedzenie możemy mieć tutaj tak blisko i to są w przystępnych cenach. Taki, no ten mix plate jest akurat 10 euro, ale na przykład taka, już sobie można na tym spokojnie pojeść, pita souvlaki kosztuje 4,5 euro. Oni tutaj do tych wszystkich pita souvlaki dodają frytki do środka. To fajne. A w ogóle jest taki mem, który widziałem, że po powrocie z Grecji 90% ciała to suwlaki. Coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, ale no tutaj codziennie się praktycznie te pita suwlaki albo suwlaki je. Jedziemy na Elafonisi. To jest fajna droga, taka bardzo, bardzo kręta. Tutaj są parkingi i tam stoją goście, którzy domagają się, żeby skręcić na ich parking. Po prostu kilka razy machają. Ja im pokazywałem, że chcę jechać prosto. Nie. Nakazują skręt w prawo. I to jest parking za 5 euro. No i po prostu wszędzie tutaj są puste parkingi po 3 euro. Więc wyjechałem szybciutko i przeparkowałem. Choćby dla zasady. Choćby też dlatego, że jest bliżej. Dotarliśmy na plażę Elafonisi. Tak to wygląda. Jakby tak pewnie jak trochę na balos, że pewnie efekt byłby z góry fajniejszy niż tutaj z dołu. Fajne są te przeprawy. No, ale tak podciutko to nie jest. Właśnie, w końcu woda jaką chciałam. No, tu musi być chyba cieplutko. A nie jakimś kurde zimne wody. O Jezus, tutaj to jest rządek. Z tych dwóch miejsc, Balos, Elafonisi, ciężko jednoznacznie wybrać, które warto odwiedzić. Bo Balos jest niewątpliwie o wiele bardziej urokliwe. Taka rajska laguna. Tak jak to nazwa mówi, greckie tropiki. Natomiast tutaj jest przepiękny kolor morza. Tutaj jest spokój, cisza. Teren o wiele, wiele bardziej rozległy. Więc każdy tutaj może znaleźć miejsce dla siebie. Po prostu odchodząc od tam głównej pierwszej plaży. Piasek jest różowy, tak jak na Balos. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie jest różowy piasek. Tu już jestem bardzo daleko od tej głównej plaży. Ludzi coraz mniej. Tutaj takie piękne wydmy z jakąś roślinnością. Myślę, że dotarłem już do końca. Tu jest jakiś krzyż w ogóle na skale. I tak wygląda tutaj końcówka tej plaży. Ta różnica pomiędzy Balos a Elafonisi jest też taka, że tutaj się podjeżdża autem do parkingu. Przejście to jest bodaj 2 km. No i już jest na plaży. I ta cisza, spokój, gorąca woda. Woda przejrzysta. Pięknie to jest. No, ta kolorystyka po prostu oszałamia. Jest niesamowicie. Jestem mega szczęśliwy i tutaj prawdopodobnie chyba jeszcze wrócimy, bo to jest po prostu miazga. Jakąś inną drogą wracamy. Tunel fajny. 21, promenada. Wszystkie knajpy full. Dzisiaj jest niedziela, może dlatego. Έχω πάψει να είμαι εθνικός. Jesteśmy teraz w takiej
restauracji Micro Calari. Bardzo wysoko oceniona na Google. Tam właśnie fajnie pokaże, jak się jedzonko robi. To są takie greckie bruszetty. O, brakuje oliwki, spadła. Jak się nazywa? Tacos. O, sałatka to jest taka kreteńska. No bardzo dobre. Faktycznie to smakuje jak bruszetta. Tylko ten serek tutaj jest piękniejszy i to robi robotę. Zamówiliśmy frytki z serem i też już próbowałem, bardzo fajne. No to fajne, bo to jest generalnie słony jest ten ser. Gdzieś tam on przypomina w smaku petę. Bardzo fajnie. Tutaj tzatziki zamówiliśmy. No pyszne. Ja ten sos w ogóle uwielbiam także. No i tutaj ta sałateczka. Pyszne. Po prostu pyszne. Rewelacja. Zamówiliśmy sobie takie piwo, do tego tutaj greckie, lokalne. I to jest coś chyba w stylu raki. Próbowaliśmy już, to jest, powiem wam, konkretna siareczka, cytryneczka. Wszystko to, co w ogóle tutaj jemy, to jest petarda, szczególnie ten tzatziki sos, to jest po prostu super. Kroi się idealnie. Niebo w gębie. Znaczy to jest po prostu idealne. Mięciusieńkie, idealnie wypieczone. I pod spodem jeszcze jest wszystko położone na chlebkach pita. Także takie dania kuchnia grecka rządzi. No, pojedliśmy tak, że jeszcze w ogóle dużo zostało. No bo ja w ogóle o tej porze to praktycznie nigdy nie jadam. Ale tak wyszło. I tutaj jeszcze od restauracji. Thank you. No, jeszcze jedna rakija od restauracji, a myśmy tam jeszcze nie wypili w ogóle do końca, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przemielić. No, ale tutaj są tak mili ci kelnerzy, że to jest w ogóle jakiś kosmos. I to jest od restauracji za darmo. No pyszne, ale to jest tak ekstremalnie słodkie, że takie jedno to jest po prostu maks na jedną osobę. Nasza czerwona szczała, czyli zwykłe miejsce do parkowania, a obok coś naturalnego, czyli drzewo z owocami granatu. Powróciliśmy do Heraklionu, żeby tutaj troszeczkę pozwiedzać to miasto. Tutaj jest zaparkowane pełno jachtów. Ostatnio w Dobrowniku widzieliśmy takie kolosy zaparkowane. Podejdziemy tam bliżej, zobaczymy, ale zobaczcie też jaki przepiękny kolor morza. Ojej. Ślicznie. To się nazywa Koulis, odbudowana twierdza, która była wzniesiona przez Wenecjan w XVI wieku. Ma tam być niesamowity widok i wystawa artefaktów. No, fajne miejsce do tego, żeby sobie usiąść, popatrzeć. Sukienka mi dziękuję. I to będzie na filmie, że ci się sukienka pruje. Tutaj pewnie graffiti, ale fajne. Nawiązujące do mitologii greckiej. Myślałem, że już doszliśmy do końca. A tu jeszcze można spacerować o wiele dalej. W tą stronę tak ten port wygląda. O, ktoś się już zmęczył. Trzeba sobie usiąść, odpocząć. Ja robię zdjęcie panu. Aha. Tu jest taki mały stateczek, jakby ktoś się nie domyślił. Jeden widać Wielka Brytania, drugi jakiś norweski.
Zrobiliśmy zakupy suwenirów. Prześliczne, ręcznie robione. Jeszcze pani taka super miła opowiadała, że 28 artystów robi te wyroby dla niej. Także przynajmniej pewność, że chociaż raz się coś kupuje i to nie jest chińszczyzna, tylko tutaj lokalni artyści. To jest tak zwana wenecka lodzia. Fontanna z lwami. Nie wiem czemu tylko jest nieczynna, szkoda. Jesteśmy w takiej knajpie, którą można powiedzieć, że otwieramy, bo jesteśmy pierwszymi tutaj gośćmi. Już pewne rzeczy przyszły, a fajnie, bo tam u góry są takie określenia, które są przydatne do podróży po Grecji. No my używamy najczęściej Evcharisto, czyli dziękuję, ale są jeszcze inne jak proszę, pakalo i tak dalej. Zamówiliśmy różne rzeczy, tutaj już próbowałem, to są nadziewane liście winogron i ciekawy smak, mnie to tak troszkę bardziej się kojarzy chyba z kuchnią azjatycką. Fajne. To są te, co jedliśmy wczoraj też w tej restauracji w Hani. Bardzo dobra. Nie wiem, która lepsza, czy ta wczoraj, czy dzisiaj, bo są jakby w trochę innym stylu zrobione. No tutaj ten chlebuś pod spodem jest bardziej chrupki. Tam był taki bardziej jakby, chyba mi się wydaje, twardy. Tutaj jest sałatka. Nazywa się Hagiati Salat. Zobaczymy, jak to smakuje tutaj. Podana jest i wygląda, jak widzicie, przepięknie. No przepyszna. Kolejny raz sos tzatziki. No to jest podstawa dla mnie tutaj. Można to trochę może na chlebku spróbować. Rewelacja. W ogóle jeszcze inaczej też niż wczoraj. Ale to jest tak pyszne, kremowe. Maki smażone. Pierwszy raz w życiu. Więc nie wiem, czy ja to umiem obsługiwać, mówiąc szczerze. Podobno to trzeba jakoś tak delikatnie wyciągnąć. O, uciekło. Wygląda to w ten sposób. Może tak niezbyt apetycznie, ale jak czytaliśmy, ślimaki mocno przechodzą różnymi przyprawami, w których się je przyrządza. Spróbuję to pierwszy raz w życiu. Spoko. Nie wiem, czy zostanę fanem, ale to jest całkiem smaczne. Naprawdę spoko. Jeszcze spróbuję jednego. Bardzo fajne. Także jak ktoś się nie boi, to też polecam. No, jeszcze tutaj jest prezent od restauracji. Taki deserek. Lody, banany. Jedziemy na taką plażę Falasarna Beach. A tu jest po drodze taki spocik widokowy. To jest nasz środek transportu na plażę. No to jazda! Tych plaż tutaj na Krecie jest sporo, które mają taką super opinię. I ta rzeczywiście miała naprawdę bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Bardzo fajna ta plaża. Wiatr jest konkretny, natomiast jest odczuwalne duże ciepło. Morze też jest ciepłe. I tutaj też jest różowy piasek. Doszedłem jakby do końca tej plaży po drugiej stronie. Jedna z ostatnich atrakcji, które będziemy oglądać przed wyjazdem. Grup Eleftheriosa Veniceliosa i przede wszystkim miejsce widokowe na Hani. Tutaj warto przyjechać i oglądać zachód słońca.
Proszę cię na hamowie, dobrze. Smile. Thank you. Efkaristo. Przyszliśmy jeszcze na jedno sklepie przed wyjazdem. To są takie taki mały punkcik oceniony na 4,9, więc chcieliśmy jeszcze gdzieś tam spróbować tych suwlaków w takim najlepszym wydaniu, jakie może być. Takie malutkie, kosztuje 4 euro, chyba sobie zamówimy jeszcze na spółkę jeszcze jeden i teraz spróbuję. Przepyszne mięsko, delikatny sosik, bardzo kremowy. No super cebulka, fajna pita, czego chcieć więcej, ekstra. Tutaj taki mały punkcik, to są najlepsze suwlaki, jakie przez ten czas jedliśmy. Także 100% polecenia, bardzo miła właścicielka, rewelacja. Zapraszam Was tutaj serdecznie. Taka uliczka blisko centrum, natomiast jakby troszkę na uboczu, rewelacja. Podróż wymyśliłem sobie tym razem w ten sposób, że wylecieliśmy Wizz Air do Heraklionu, a wróciliśmy Ryanair z Khani. Dzięki temu uzyskaliśmy 2 pełne dni pobytu. Lot na Kretę był o 5:30, powrót mieliśmy o 21:00, zatem cały ostatni dzień spędziliśmy nadal korzystając z uroków miasta. Auto wypożyczyliśmy na lotnisku w Heraklionie, a zwróciliśmy je na lotnisku w Khani. Wypożyczenie tego auta kosztowało nas niecałe 800 zł. Wynajem jest trochę droższy przez to, że odbiera się i zwraca w 2 różnych miejscach. Szukałem auta na pierwszym wyniku z Google, na obu liniach lotniczych i na Booking. Ze względu na zniżkę na Bookingu, ten sam wynik, Chevrolet Spark lub podobny, tutaj okazał się prawie 140 zł tańszy. Przejechaliśmy autem ponad 920 km przez cały pobyt. Ubezpieczenie, które bezwzględnie na każdy wyjazd wykupuję, kosztowało w takim średnim warunkach 140 zł za 2 osoby. Apartament, który wynajęliśmy, Constantino Studios, polecam w wydaniu budżetowym w 100%. Przyjemny, czysty, duży pokój, mały aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, codziennie sprzątany, łóżka wygodne. Największym atutem tego miejsca jest również lokalizacja. Super miły właściciel z płynnym angielskim i z tego co czytałem w komentarzach również francuskim. I jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że jesteście ze mną. Szczególnie tym, którzy kliknęli subskrybuj ten kanał, przez co osiągnąłem liczbę 1000 subów. Czas na wyższe cele. Lecimy razem po 10 000. Zatem byłoby świetnie, jak klikniecie subskrybuj ten kanał, dacie lajka, czy napiszecie komentarz, jak wy wspominacie swój pobyt w Grecji i jakie inne wyspy tutaj polecacie. Pozdrawiam i może już niedługo do zobaczenia w kolejnej destynacji. Pa, pa!